Obecne radio posiadam już od bardzo dawna. To w sumie trzeci samochód, w którym jest zamontowane i mimo, że gra całkiem nieźle, jest już nieco przestarzałe. Oprócz braku smart funkcji, najbardziej żal mi, że nie obsługuje sterowania z kierownicy. Dzisiaj więc zmienimy to na to. We are lost. Przed demontażem starego radia prewencyjnie odepnijcie klemę z akumulatora. Demontaż konsoli środkowej opisałem szczegółowo w odcinku o wymianie podświetlenia. Link w opisie. W skrócie podważamy obudowę lewarka zmiany biegów, odpinamy wtyczki zapalniczki i wyciągamy konsolę, z której również wypinamy wtyczki. Ramka z radiem trzyma się na dwóch śrubach. Odkręcamy je nasadową dziesiątką, najlepiej na przedłużce. Zwróćcie uwagę, żeby podłożyć coś od spodu, ponieważ śruby wlecą bezpośrednio do otworu poniżej. Demontujemy ramkę z radiem wraz z nawiewami środkowymi. Całość trzyma się na plastikowych zatrzaskach, mocowanych na bokach oraz w górnej części konsoli. Wypinamy antenę oraz wtyczki zasilające, by móc uwolnić konsolę. Na koniec pozbyłam się bałaganu w kablach, spowodowanego nieumiejętnym montażem przez poprzedniego właściciela. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli takich przebojów w swoich samochodach. Czarne kable o dziwo są fabryczne i należą do systemu hands-free, odpowiadającego za funkcję zestawu głośno mówiącego w samochodzie. Ramka radia trzyma się na plastikowych bolcach w górnej oraz dolnej części. Plastikowe bolce wykonane są z wytrzymałego plastiku. Trzeba jednak uważać na samą ramkę, która w górnej części jest bardzo cienka i podatna na pęknięcia. Delikatnie podważam plastiki, starając się wysunąć radio. Walka trwała dłuższy czas, aż zorientowałem się, że radio trzeba wyciągnąć od wewnątrz, ponieważ plastiki mocujące tylną część ramki nie pozwolą wypchnąć jej na zewnątrz. Radio uwolnione. Czas na nową jednostkę. W tym przypadku zdecydowałem się na dwudinową stację marki Xondrich. Chyba tak się to wymawia. Od naszych wschodnich przyjaciół. Z 2-gigową pamięcią i 4-rdzeniowym procesorem. Cena była dosyć atrakcyjna ze względu na promocję w święto singla. Radio przychodzi w kartonowym, dobrze zapakowanym pudełku, a osprzęt i akcesoria opakowane są bardzo ciasno. Wiązki zapakowane zostały w oddzielnych woreczkach. Poza stacją multimedialną i kompletem wiązek oraz mikrofonem, producent dołączył również antenę GPS oraz instrukcje i plastikowe łopatki do plastiku wraz z rysikiem do ekranu. Obudowa tej jednostki przystosowana jest do montażu w konsoli środkowej bez przeróbek. Oprócz ekranu dotykowego radio zawiera analogowe gałki oraz przyciski ze skrótami do najważniejszych funkcji. Z tyłu znajduje się obszerny panel z wieloma gniazdami. Na szczęście ich unikalny kształt oraz diagram w górnej części urządzenia sprawiają, że bardzo ciężko pomylić się przy podłączaniu. Wtych zasilający składa się z 3 wtyczek wpinanych w oryginalną instalację radia. Zawiera również wyjście na wzmacniacz, zasilanie anteny oraz kamerę cofania. Pozostałe 2 wtyczki umożliwiają podpięcie akcesoriów takich jak druga kamera, antena odbiornika TV czy wyjście na dodatkowe ekrany. Mikrofon zewnętrzny pozwala nam na korzystanie z zestawu głośno mówiącego przy sparowaniu z radia z telefonem poprzez Bluetooth.
Antena GPS ma długi przewód i montowana jest taśmą dwustronną. Pozostały jeszcze wyjście na zewnętrzne USB oraz podpięcie modemu. W tym przypadku można się pomylić, ponieważ kształt kostek jest identyczny. Przy rozeznaniu pomaga kolor wtyczek oraz wspomniany wcześniej diagram. Do podłączenia USB z przodu urządzenia zastosowano adapter mini USB, natomiast instrukcja zawiera podstawy obsługi. Przed zamontowaniem radia wykręcamy śruby zabezpieczające napęd. Następnie wsuwamy jednostkę w ramkę, tym razem od frontu, i wklikujemy plastikowe bolce. Radio spasowane jest ciasno, choć na krawędziach otrzymujemy około milimetra luzu. Do podłączenia będę używał głównej wiązki zasilającej, anteny GPS oraz wyjścia na USB i modem. Korzystając z diagramu wpinam wtyczki w tylną ściankę urządzenia. W gruncie rzeczy podłączenie wszystkiego na tym etapie nie było najlepszym pomysłem, bo walcząc z bałaganem w kablach i tak musiałem je przepinać. Przenosimy się do samochodu. Do podłączenia głównej wiązki mamy 3 wtyczki. Pierwsza z nich odpowiada za sterowanie radiem na kierownicy. To najszersza wtyczka z najmniejszymi pinami. Druga to sygnał do tylnych głośników, natomiast trzecia to zasilanie oraz sygnał do głośników przednich. W moim przypadku zrobione jest obejście na zestaw głośno mówiący, przez który straciłem całe popołudnie. Antenę GPS przeciągam za przewodem nawiewów i montuję nad schowkiem, a przewód USB i modemu przeprowadzam wprost do niego. Pozostało jeszcze wpiąć antenę, ogarnąć wszystkie kable i złożyć całość. A efekt? Radio spasowane jest niemal jak fabryczne. Dzięki temu wszystko wygląda prawie jak oryginał. Co do działania jest nieźle, pomijając może słaby odbiornik radiowy i średnio brzmiący bas. Jako stacja multimedialna jednostka radzi sobie całkiem nieźle. Do dyspozycji dostajemy m.in. dostęp do internetu za pomocą Wi-Fi oraz mobilnego modemu, współpracę z OBD, funkcję kamery cofania czy nawigacji oraz odbiornik radia cyfrowego czy współpracę z akcesoryjnymi czujnikami ciśnienia w oponach. Co do samego działania jest nieźle, chociaż muszę przyznać, że radio znacznie spowalnia przy wielu otwartych aplikacjach. Uroki Androida. Jeżeli więc macie więcej kasy, wybierzcie mocniejszy wariant z 8 rdzeniami i 4 RAMu. Ekran dotykowy jest responsywny, a dzięki dedykowanemu przyciskowi możemy go wyłączać, aby nie męczył wzroku. GPS działa dokładnie i szybko łapie fixa. Mam jednak problem z modemem. Nie każdy współpracuje z urządzeniem. I sterowanie na kierownicy również nie działa tak jak powinno. Udało mi się aktywować tylko jeden przycisk. Jeżeli wiecie, jak rozwiązać ten problem, dajcie znać w komentarzach. Fajnym featurem natomiast jest podświetlenie, które włącza się wraz z oświetleniem samochodu. Jest wielokolorowe, więc jest w czym przebierać i daje świetny efekt, szczególnie w nocy. Na pełną recenzję musicie jednak poczekać, aż przetestuję wszystkie funkcje, tak jak internet mobilny czy kamera cofania. O wszystkim dowiecie się z Ali Testera. I to tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy skuściliście się na podobną jednostkę. Pamiętajcie o subku z dzwonkiem oraz łapce, jeżeli materiał Wam się podobał. Tymczasem do następnego. Cześć!